Czwarta ściana, symboliczna granica pomiędzy aktorem a widzami, pomiędzy grą a graczami. Jej istotą jest odizolowanie graczy od scen dziejących się na ekranie. Zburzenie czwartej ściany oznacza zniesienie tej granicy. Gra, aktor lub bohater stają się świadomi, że są obserwowani. Zaczynają zwracać się bezpośrednio do widza lub gracza, rozpoczynając z nimi dialog. W grach wideo zabieg jest dość często stosowany. Wyrwanie z opowiadanej historii nie jest aż tak bolesne jak w przypadku filmu. Często służy to jako easter egg lub do rozluźnienia atmosfery. Ilość gier, które korzystają z tego chwytu, jest ogromna. Wybrałem 10 najciekawszych lub najsłynniejszych przykładów burzenia czwartej ściany. Materiał zawiera ogromne spoilery, więc jeśli którąś z omawianych gier zamierzasz przejść, przewiń po prostu ten fragment. Zaczynamy od najbardziej oczywistego przykładu. Fenomenalna seria Deadpool od Marvela oparta jest na mechanizmie burzenia czwartej ściany. Bohater zaczynał od komiksów, gdzie zwracał się bezpośrednio do czytelnika, aby ten zamówił mu taksówkę, przypominał, w którym numerze spotkał się z danym złoczyńcą, naśmiewał się z wyrazów dźwiękonaśladowczych, czy wreszcie prowadził dialog z narratorem. Filmowy Deadpool również nie odbiega od tego konceptu, dając bohaterowi jeszcze więcej swobody w tworzeniu dialogu z widzem, ale prawdziwe szaleństwo znajduje się w grze. Wymienienie tylko jednego przykładu jest dość ciężkie, gra jest wręcz naszpikowana rewelacyjnymi pomysłami. Od wyśmiewania tutoriali, poprzez narzekanie na twórców za kiepskie poziomy, wyśmiewaniu mechanik gry, w której Deadpool jest bohaterem, a skończywszy na interakcji z cenzurą. Gra może nie należy do arcydzieł, ale zawarty w niej humor jest mistrzowski. W mojej opinii jednym z najśmieszniejszych momentów jest ten, w którym Deadpool czeka na załadowanie poziomu i podczas otwierania drzwi widzi niedokończony projekt gry. Bohater wykonuje telefon do dewelopera, aby jak najszybciej naprawił błąd. To doskonały przykład nie tylko burzenia czwartej ściany, ale i autoironii. Takich momentów Deadpool ma dziesiątki. W każdej chwili możemy oczekiwać, że bohater zrobi coś głupiego, wyśmiewając medium, w którym się znajduje. Dla mnie mistrzostwo. Metal Gear Solid posiada chyba najsłynniejszy przykład burzenia czwartej ściany. To niezapomniane dzieło Hideo Kojimy wynosiło gatunek gier stealth na wyżyny. Wraz z rewelacyjną na tamte czasy grafiką szła niespotykana mechanika. Grze dwukrotnie udawało się zaskoczyć gracza, zwracając się do niego bezpośrednio i wybijając z wirtualnego świata. Pierwszy moment to kultowy pojedynek z Psycho Mantis, gdzie przeciwnik odczytywał, w jakie gry lubimy grać oraz potrafił sterować padem. Dalej podczas walki Mantis potrafił przełączyć telewizor na inny kanał, a jednym ze sposobów pokonania go było fizyczne przepięcie pada do drugiego portu konsoli. Kojimie udało się zmusić gracza do fizycznych działań, które choć nie były niezbędne, przenosiły na chwilę rozgrywkę z telewizora do naszego otoczenia. Drugim niezapomnianym momentem był pułkownik Campbell, który prosił, aby skontaktować się z jego córką przez kodek. Jednak aby poznać odpowiednią frekwencję, trzeba było zajrzeć na tył fizycznego pudełka z grą. To kolejny przykład wybicia gracza z wirtualnego świata, jednak na tyle subtelne, że pomimo odłożenia pada wciąż pozostawaliśmy w obszarze gry. Druga część przygód Lara Croft nie była wielkim objawieniem. W zasadzie były to jedynie nowe poziomy i fabuła. Sam silnik pozostawał praktycznie bez zmian. I choć Lara na dobre zadomowiła się w sercach graczy, to wszyscy oczekiwali jednak czegoś nowego. Niestety przyjdzie im jeszcze na to trochę poczekać. W zasadzie cała gra nie burzy czwartej ściany. To klasyczna gra TPP ze strzelaniem do przeciwników, skakaniem i okazjonalnym zbieraniem elementów uzbrojenia. Dopiero na samym końcu autorom udało się przemycić świetny patent, który burzył czwartą ścianę. Po ukończonej grze Lara szykuje się do wzięcia wreszcie upragnionej kąpieli pod prysznicem. Tuż przed zdjęciem szlafroka spogląda w kamerę i wypowiada: czy nie sądzisz, że widziałeś już wystarczająco? A następnie strzela z shotguna w kamerę. Ten krótki fragment po części wywraca całą grę do góry nogami. Nagle zdajemy sobie sprawę, że podczas przygód Lara była świadoma tego, że ją obserwujemy. Mistrzowski zabieg, który nagradzał cierpliwych graczy i wybijał z wirtualnego świata pani archeolog. Studio Rocksteady zdefiniowało Batmana na nowo. Zdobyło uznanie graczy i stworzyło najlepszą serię gier o uszatym bohaterze. Pierwsza część Batmana była bardziej osobista, bardziej intymna. Ciasne i ponure korytarze szpitala Arkham sprzyjały temu uczuciu. Gra też w jednym momencie solidnie dawała graczom popalić. Tuż przed pojedynkiem ze strachem na wróble tytuł oferował nam popularną zwieszkę. Po tym gra uruchamiała się ponownie od intra. Ten pierwszy moment, kiedy gra się crashowała, niejednego pewnie przyprawiła niemal o zawał.
Autorzy z popularnej przypadłości gier zrobili pewnego rodzaju easter egg, który dawał brutalnie przypominać nam o tym, że to tylko gra. Późniejsze rozpoczęcie gry ponownie od intra dawało sygnały, że był to zaplanowany efekt. A moment, w którym to Joker zamiast Batmana prowadził Batmobil, upewniało nas w tym już w 100%. Z jednej strony motyw mógłby trwać trochę dłużej, a z drugiej twórcy zapewne mierzyli się z problemem, że część graczy faktycznie by uwierzyła w crash konsoli lub komputera i próbowałaby grę zresetować. Ten znakomity horror od Silicon Knights niejednemu graczowi przyspieszył tętno. Raz za sprawą dość ciekawej, wciągającej i strasznej fabuły, a dwa za sprawą świetnie pomyślanej mechaniki burzenia czwartej ściany, która tutaj jest nieodłącznym elementem rozgrywki. Gra przedstawiała losy aż 11 bohaterów głównych, których poznawaliśmy na przestrzeni kilkunastu wieków. Bardzo ważnym elementem był pasek poczytalności. Po każdym spotkaniu z przeciwnikiem pasek ulegał uszczupleniu. Wraz z traceniem zmysłów gra uruchamiała efekty, które oddziaływały na naszego bohatera. Mogły to być krwawiące ściany, dziwne dźwięki, z czasem pojawiały się dziwne śmierci postaci bez powodu, problemy z telewizorem czy zanikanie obrazu, ale najbardziej pamiętnym momentem była bez wątpienia sytuacja, w której konsola sama kasowała zapisane stany gry. Zupełnie niespodziewana sekwencja, pomimo że gracz był świadomy zabiegów, jakie wystąpią, pozostawiała gracza w całkowitym szoku. Choć Conkerowi udało się parę razy zburzyć czwartą ścianę, to najlepsze jednak twórcy zachowali na koniec. Tutaj spory spoiler. Dotyczy ostatniej walki z obcym na statku kosmicznym. Podczas kulminacyjnego momentu pojedynku gra się zawieszała, zawieszała wszystko oprócz Conkera. Następował dialog bohatera z deweloperem, który podsuwał mu odpowiednie uzbrojenie do walki. Przewrotność tej sceny polegała na tym, że gracz oczekiwał niezapomnianego finału, a poprzez błędy w grze Conker mógł oszukać, wygrywając pojedynek w zasadzie bezstresowo. Podobne dialogi jak te w Conkerze bardzo często zdarzają się w kreskówkach. Dialog z twórcą, rysownikiem, deweloperem dodaje postaci trójwymiarowego charakteru i pozwala jej wyjść poza ramy cyfrowej rozgrywki. W tym świetnym horrorze jako Isaac Clarke staramy się przeżyć w bazie kosmicznej na księżycu Titan krążącym wokół Saturna. Naprzeciw nam stają nekromorfy, które w celu eliminacji trzeba rozczłonkowywać. Klimat gry jest mroczny i ciężki, jednak nawet tutaj znalazło się subtelne zburzenie czwartej ściany. Jeden z ocalałych, Nolan Stross, zdaje się być świadomy obecności gracza. W jednym z momentów, wsiadając do metra, wspomina, że wciąż ktoś go obserwuje, by w końcu krzyknąć w kierunku gracza, aby przestał się patrzeć. Dodatkowo wymownie spogląda on ponad ramieniem Izaaka w kierunku kamery. Oczywiście można to zrzucić na szaleństwo bohatera, jednak mimo wszystko powoduje to, że gracz czuje się dziwnie, gdy jedna z postaci jest świadoma jego obecności. Wspomniany na początku Deadpool opierał się w całości na pomyśle burzenia czwartej ściany. Jednak It Lead zrobił to wiele lat wcześniej. Gra wydana oryginalnie na konsolę 7. generacji bardzo szybko została zapomniana. Nie bez powodu. Jeśli chodzi o mechanikę, gra była po prostu kiepska. Tytułowy Matt Hazard, weteran gier 8 i 16-bitowych, szuka swojej szansy na konsolach nowej generacji. Całość opierała się na satyrze mechanik gier wideo i robiła to naprawdę nieźle. Od nabijania się z tutoriali poprzez klasyczne zwierzki, a skończywszy na psztyczkach sprzedawanych znanym serią. Szkoda, że pomiędzy nimi gra zamieniała się w do bólu przeciętną strzelaninkę z systemem osłon. Niestety, świetny humor to za mało, aby uratować grę, którą tuż po premierze pogrążyły recenzje, a studio Vicious Cycle zredukowano do produkcji pierdółek dla dzieci. Max Payne bez wątpienia jest grą, która na długo zapada w pamięć. Mroczna fabuła o detektywie, który traci rodzinę, robiła wrażenie. Posępne lokacje Nowego Jorku podczas największej zamieci śnieżnej od lat jeszcze bardziej podkreślają przygnębiający klimat. Podczas gry w pewnym momencie Mona Sachs szprycuje Maxa narkotykiem Valkyr, przez co bohater ponownie przechodzi przez piekło minionych wydarzeń. W pewnym momencie bohater odbiera telefon, po którym zdaje sobie sprawę, że jest postacią z komiksu, z którego składały się cutscenki. Jakiś czas później zdaje sobie sprawę, że jest w grze wideo, omawiając elementy, które widnieją na ekranie, a także opisując mechanikę bullet time zastosowaną w tytule. Ten krótki moment wprowadza nieznaczne rozluźnienie do ciężkiego klimatu tej fenomenalnej gry.
Ta świetna gra z gatunku beat'em up korzysta z najbardziej klasycznego sposobu burzenia czwartej ściany, znanego już choćby z kreskówek Warner Brothers. Jako Sketch Turner wskakujemy w kadry własnego komiksu, aby powstrzymać potężnego mutanta Mortusa przed zagładą świata. Sega podeszła do tematu całkiem ciekawie. Kolejne kadry są kolejnymi etapami podróży Sketcha, który zwinnie pomiędzy nimi przeskakuje. Zachowano komiksową otoczkę, postacie porozumiewają się używając dymków. Jednak najlepszy patent pokazano na początku, kiedy to Mortus własnoręcznie rysuje w kadrach przeciwników, z którymi trzeba walczyć. Sketch jest w pełni świadomy tego, że jest w komiksie. Jednak czwarta ściana w tym wypadku jest jakby podwójna, w zależności od tego, jak na to patrzymy. Gracz może czuć się Mortusem, który na kartce przywołuje do życia kolejnych przeciwników, lub obserwatorem Mortusa, który patrzy na akcje dziejące się na kartce. Ta jedna gra, w zależności od tego, jak na nią patrzymy, może burzyć czwartą ścianę, bądź pozostawić ją nietkniętą w ramach obranej konwencji.